Witam Was ponownie. Dzisiaj kolejny film z cyklu projektowania w aplikacji SketchUp. Dzisiaj wykonamy rzecz, która już została przeze mnie zrobiona w warsztacie, czyli będzie to ta właśnie szafka dla dzieci z wysuwanymi szufladami. Zapraszam. Przeskakujemy do SketchUpa i zaczynamy pracę. Od czego bym tutaj rozpoczął w ogóle? Myślę, że od określenia tego pola roboczego, czy też gabarytów zewnętrznych. Szafka ta miała 570 mm na szerokość i 460 mm na głębokość. I w pionie miała 515 mm, czyli to są wymiary zewnętrzne. Środek wymarza nie jest mi potrzebny. Na dole na razie sobie dostawię linie pomocnicze i zajmiemy się górą. Blat banalnie prosty. Wystarczy mi tylko zaokrąglić, zaoblić te narożniki. Zrobię to następująco. Linie pomocnicze 20 mm. Klawisz A. Bierzemy łuk. Mamy wykonany łuk. Dwuklik w kolejnych narożnikach. Wyciągamy to na 24 mm. Kasujemy niepotrzebne linie. Całość zaznaczam i wykonuję komponent. Może być w sumie, będzie to blat. I blat gotowy. Teraz możemy wykonać nóżki. Całość usunę i zaczynamy sobie rysować. Noga miała 45 mm na szerokość, czyli 45, jeszcze raz sprawdzę, 45 na 460 i również 24 mm w górę. Tutaj to ścięcie na początku miało chyba około 15 mm, jak mi się wydaje, a może nawet mniej, wiecie, chyba 10 i znowu bierzemy łuk, mamy wykonany i również tutaj z drugiej strony. I teraz wystarczy nam wyciągnąć to, co tutaj powstało. Pach, gotowe. Grupujemy całość, komponent, stopa. I to mamy gotowe. Co teraz? No teraz może zróbmy sobie bok, ale żeby bok wykonać, dodam jeszcze kilka linii pomocniczych pod blatem. Od frontu było 15 mm, natomiast z boku 10, z tyłu 10 i z tej strony również 10. OK. Klawisz R. Rysujemy kolejny prostokąt. Bok miał 20 mm i na 435. 435. I całość mogę wyciągać do naszej stopy. Grupujemy wszystko. Bok 1 niech będzie. I w sumie tutaj mogę od razu wykonać wybranie w tym boczku. Ctrl H. Ukrywam pozostałe. To już powinniście znać. I narysujemy tutaj wybranie
pod plecy. Wybranie miało 15 mm na 4. OK. Wyciągamy to w górę. Jeszcze raz do samego końca. Tak jest. I nasz boczek gotowy. Ta noga tak naprawdę później była, to chyba ostatnia rzecz, którą mówiłem też w filmie, cofnięta w ten sposób, żeby jednak z boku to licowało zupełnie. I te dwa elementy możemy sobie przesunąć i skopiować w tą stronę. Tak, dosuwamy i ten element boczek od razu odwrócimy. Wykonałem lustro i teraz tylko wystarczy dosunąć nogę w tą stronę. Klawisz Shift, pamiętacie, blokuje przesuwanie i bazujemy do tego miejsca. OK. Zostało nam wykonanie spodu, ale za chwilkę spód wykonam, ponieważ jeszcze nasze boki musimy cofnąć o grubość frontu. Front miał również 20, bodajże 4 mm, więc cofamy. Tak jest. I teraz zostaje dorysowanie spodu. Już tylko patrzę, że spód muszę wykonać. OK, bierzemy stąd. Spód już był troszeczkę cieńszy, 16 mm. Wyciągniemy jeszcze w tą stronę, albo tak możemy dorysować sobie na dole. 510 na 4 mm. 510 na 4 i wyciągamy sobie to również o 4 mm i tak to zrobiłem. Całość, komponent, spód gotowa. Praktycznie cały korpus szafki mam już wykonany. Plecami się nie będę teraz zajmował, nie są one teraz potrzebne. Możemy od razu usunąć niepotrzebne również te linie pomocnicze, żeby one tutaj nam nie mieszały. Również te linie na dole już są zbędne. Zapisujemy pracę. OK. Czas zabrać się za podział pod fronty szuflad. Tak naprawdę fronty wyznaczą nam całą tą kratownicę w środku. Z tym już będzie troszeczkę więcej pracy, niestety. Dwa mm od góry i również 2 mm od dołu. Tak przynajmniej ja mam zrobione. I teraz zmierzmy, jaki wymiar nam pozostał do dyspozycji. 400, muszę sobie zapisać od razu, 462
mm. Minus 6 mm, które będą nam potrzebne na odstępy między poszczególnymi frontami. Czyli mamy 462 minus 6, 456 i to wszystko dzielone na 4, 114. Tyle ma nasz front w pionie. I zostanie jeszcze drugi wymiar. Czyli tu również mamy 2 mm z tej strony i 2 z tej. To ciekawe, skąd tutaj jakiś ułamek milimetra się wziął, ale jest 546. 546 minus 2 546 minus 2 dzielone na 2 272. I teraz mamy tak naprawdę dopiero 272. Mamy wymiar frontów naszych przyszłych szuflad. I teraz mogę już sobie ten oto froncik tutaj naszkicować. Dwieście 72 na 114. Wypchniemy to o 24 mm. Całość komponent front 1 powinno się zgadzać. Możemy sobie to od razu przesunąć w odpowiednie miejsce. No i teraz chwilę prawdy. Jeśli dam to tu, i podzielę przez 3, powinno wszystko pasować i tak też jest. Zostaje nam stworzenie wybrania w naszej szufladzie. Wejdziemy w jedną z nich. Najpierw wyznaczymy sobie środek. Teraz było, jak pamiętam, 20 mm od góry i następna linia to było 100 mm wybranie, czyli 50 w jedną i 50 w drugą. Promień ten tutaj, który stworzyłem, był chyba około 10 mm, więc kolejne 10 i możemy zacząć rysować. Tak. Jeszcze sobie dodatkowe linie pomocnicze podciągnę. OK. Muszę
najpierw pociągnąć linie proste, żeby te łuki miały się do czego przyczepić. Tak, tak. O właśnie. No i dobrze. I teraz zostanie nam wybranie tylko całości i nasze fronty gotowe. Te linie oczywiście mogę pomocnicze wszystkie usunąć, nie są już w ogóle potrzebne. OK. Ctrl save, Ctrl S. Pamiętajcie o zachowywaniu pracy. Teraz muszę jeszcze z tych dwóch dolnych szuflad wykonać jedną wspólną szufladę, czyli połączyć je razem. Zrobimy to następująco. Zaznaczę sobie już, tylko czy dobrze ja myślę. Ta jest OK. Jeszcze to muszę zrobić najpierw unikatową. Tak. Teraz wejdziemy w to i skopiuję całość. Ctrl-C. Usunę. Wejdę w tą szufladę i wkopiuję w to miejsce. Dokładnie. Czyli teraz jakby cały ten obiekt jest... Wszystkie te obiekty są, należą do jednego komponentu. I zostanie teraz tylko pozamykanie tutaj tych otwartych kawałków. Aha, już tutaj się zamknęło. Gumka w rękę. Możemy usunąć niepotrzebne linie. Tak, odznaczamy, wychodzimy i mamy całość gotowa. Front, dół. Czyli zostaje kwestia systemu tych prowadnic w środku szafki. Wchodzimy w takim razie do środka i zaczynamy tutaj pracę. Od czego bym zaczął? Od prowadnice oczywiście będą troszeczkę wyżej niż dół szuflady. Czyli prowadząc tą prowadnicę do góry nie będziemy bazować, znaczy możemy na początku bazować na dole szuflady, a później od tego miejsca styku kilka milimetrów posunąłbym tą prowadnicę jeszcze wyżej. Czyli może damy na razie tak. Ups, gdzie jestem? Wyszedłem całkiem 102 mm. Było. No i teraz lećmy dalej. 116. No i tutaj również pewnie będzie 116. No i się zgadza. Czyli te pierwsze prowadnice zrobimy, no powiedzmy 5 mm wyżej. No niech będzie to. Pięć. 5. Wszystkie te prowadnice staram się wykonywać z tego samego materiału, jak pamiętacie. On miał 30 mm szerokości i chyba 16 grubości. Czyli takie elementy były. I tutaj możemy sobie to
ciągnąć na drugą stronę. OK. Make component, prowadnica pierwsza. I tą prowadnicę już mogę wyciągnąć, przesunąć na tył. Kolejne prowadnice, które tam na pewno się pojawiły, jak pamiętacie albo i nie, to były prowadnice boczne, 30 mm, komponent P2. OK, i te prowadnice już mogę przenieść. Chwytając za dół, przenieść piętro wyżej i 2 piętra wyżej oraz również te 3. Możemy przenieść na drugą stronę szafki. Pach. Jest OK. I zostaje dodanie jeszcze prowadnic pionowych. ...255 mm, to jest środek. Mm w jedną i 8 w drugą. Rysujemy kolejny prostokąt i to będzie element kolejny, tym razem pionowy. Ciągniemy go do góry szafki. Grupujemy komponent i to będzie P3. Możemy go skopiować również od razu na tył. Jest. Te prowadnice boczne tutaj nam nie będą potrzebne. Gumka. Dobra. I teraz musimy jeszcze wykonać prowadnice środkowe, prawda? A więc od dołu tutaj musimy sobie poprowadzić kolejne dodatkowe linie. i rysujemy dalej. 16 na 30. Wyciągamy to. No. Wyciągamy to tu.
komponent P4. No i tutaj widzę pomyłka. To musi pójść o 16 mm w górę, ponieważ tutaj był element poziomy wstawiony. Ok, zrobimy to tak. W tą stronę wyciągniemy to w tą stronę 50 i 50. Komponent P5 czy 6? Ok, niech będzie 6. I teraz te dwa elementy razem możemy już przesuwać o 116 mm w dół. Tu się zgadza. I jeszcze raz w dół 116. Ok, jak widzicie, trochę tego jest. Wszystkie linie pomocnicze mogę usuwać. Tutaj również one są nie są już potrzebne. Tutaj również, tutaj również. Obiekt mamy już czyściutki. Ctrl S, zapisujemy. To co, robimy plecy? Nie ma sprawy. R. Idziemy tu, ale musimy dojść do tego miejsca. Ok. 4 mm. Zaznaczamy wszystko, komponent plecy. Czy czegoś jeszcze brakuje? No, brakuje jeszcze zawartości szuflady, czyli całej skrzynki do szuflady. Ok, tak już wszystko robimy, to też zrobimy. Blat na razie mogę schować, nie jest mi potrzebny. I wykonajmy w takim razie szufladę. Szufladka. Jak pamiętacie, szuflada, ten front tej skrzynki, ja tam wykonywałem jakieś podcięcia, ponieważ chciałem, żeby te frontowe części były jak najbardziej wysokie. No, oczywiście trochę to było uciążliwe i myślę, że drugi raz chyba bym raczej tego nie wykonywał w ten sposób. Więc tutaj chyba też dam sobie z tym spokój. Na razie zrobimy to tak. Pięć od końca też powinno wystarczyć. I możemy rysować ściankę boczną. Wyciągamy. Te ścianki miałem około 10 mm grube. Komponent. Damy to bok powiedzmy. Przenosimy to na drugą stronę. Ok.
I zostaje wykonanie tyłu. Również 10. Komponent, box, tył. Przesuwamy tą część, duplikując. Możemy, ok, zrobię to, chociaż nie, na razie nie będę robił tego unikatowej tej części. I jeszcze schowamy sobie tył i wykonam wręgi na spody szuflad. Wchodzimy w bok. 5 mm powinno wystarczyć. 5 mm od dołu i robimy wybranie. Spody miałem akurat trójki 3 mm, czyli 3×5. I teraz wyciągamy to na całą długość. OK. Ten element obracamy w tą stronę. I jeszcze zostało wręgowanie w przodzie i tyle. 5 mm tu, 5 mm tu. Pięć na 3 mm. Wyciągamy. Prawie gotowe. Ten element odwracamy w osi niebieskiej. Ups, nie niebieskiej, tylko zielonej, sorry. Gra. I co? Zostaje nam stworzenie środka tej szuflady. Znaczy spodu, przepraszam, spodu. I zrobimy to następująco. Narysujemy sobie tutaj prostokąt. Powiększymy go o, mamy 5 mm, czyli damy 4,5. I teraz chcę usunąć tylko te niepotrzebne linie. I całość mogę wyciągać na 3 mm. I to będzie nasz spód szuflady małej. Włączamy X-Rate Mode i przesuwamy to w dół do naszego wręgu. OK, siedzi. Wszystko gra. Jeszcze
Może sprawdzimy X-ray. Tak jest. Jest prawidłowo. Znowu linie pomocnicza wywalamy. Dbajcie o porządki w projekcie. Dobrze, to jest wszystko wyrzucone, usunięte. No i cała nasza szuflada jest gotowa, więc teraz tylko zostaje nam zgrupować to wszystko, czyli raz, dwa, trzy, cztery i środek. Komponent szuflada. 1. Jeszcze jakaś prowadnica gdzieś została. Tutaj. Nie. Teraz. OK. I teraz już mogę to kopiować. Pasuje? Musi. Kopiujemy to w dół. I jeszcze raz. I zostanie nam tylko przerobienie tej szuflady na szufladę tą dolną, która jest najszersza. To możemy sobie od razu zgrupować ten obiekt z tym. Grup G. Przypomnę, skrót klawiaturowy. Zgrupowane, 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 zgrupowane i to również zgrupowane. I zostaje, tak jak mówię, ta szuflada dolna. Z tych dwóch zrobimy unikatowe. No i teraz musimy to rozwalić. Czyli z tej jeszcze też zrobimy unikatową, ponieważ połączymy te dwie razem. I wchodzimy w tą, wywalamy ten bok, a w tej wywalamy ten bok. OK. Ctrl H. Przedłużamy. No i znowu, no niestety są to obiekty zagnieżdżone, więc tutaj znowu unikatowy. Dobrze. To również unikatowy. I wydłużymy sobie tylko ten bok. OK.
To wywalamy. I zostaje nam tylko przerobienie samego spodu szuflady. Ok, na razie pochowam te elementy, bo już nic tu nie widać. Ok, spód szuflady. Robimy unikatowy również. I przeciągniemy to aż do tego miejsca. Odklikujemy. To mogę wywalić. Spód jest, ale jeszcze widać szef. Zrobimy tak, że o właśnie. No i teraz jest tak, jak być powinno. Zaznaczamy wszystko. Unhide. Odkrywamy. No i co? Nasza szafka chyba gotowa, prawda? Jeszcze tylko ostatnie grupowanie. To znaczy tą całą szufladę oraz front, literka G też zgrupowałem. Pokaż tył. Odwracamy. No i zobaczymy, czy teraz to działa. Szuflada dolna. Jest. Jest. No i wszystkie szufladki również, jak widzicie, działają prawidłowo. I to tyle. Z krótkiego poradnika wyszedł całkiem spory film, ale myślę, że kilku osobom się powinno to przydać. Praktycznie, zobaczcie, wykonałem tutaj całkowicie, no w 100% jak gdyby jest mebel wykonany. Wszystkie elementy co do jednego możecie teraz próbować rozkładać to na czynniki pierwsze i sobie rozpisywać te elementy, czyli brać po kolei każdy element osobno, gdzieś tam przesuwać, czyli tak zwanie eksplodować tutaj w górę, eksplodować, rozkładać właśnie na czynniki pierwsze dany mebel i wtedy widać, jak on jest skonstruowany. Przydatna na pewno jest taka forma właśnie prezentacji też. Tak, tak. Oj. Także tak też możecie właśnie te rzeczy tworzyć i później pokazywać komuś. Kiedy macie mebel właśnie porozkładany na czynniki pierwsze. Także taką formę też prezentacji polecam. Widać wtedy też ilość tych elementów, no w naszym przypadku w szafce.
że jest tego naprawdę całe mnóstwo. Jeszcze trochę do przodu. Ok. I tak już bym zostawił, nie kombinował więcej. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wideoporadnikach dotyczących SketchUpa i nie tylko. Dzięki, do usłyszenia.